dobry. Tak naprawdę dla Was to jest możliwe, że kilka dni przerwy. Dla mnie to jest dosłownie, było dosłownie 10 sekund zakończyć poprzednie nagranie i rozpocząć kolejne. Zaraz Wam będę opowiadał co nieco o tym, co będziemy robić. Tylko piszę sobie, uzupełnię sobie książkę napraw. No właśnie, dyspozytor mnie wywołuje. Zgłaszam 764. Mógłbyś do mnie zadzwonić na telefon? Wiesz co, zaraz wyruszam w kolejny kurs. Mogę to zrobić na Łukasiewicza, czy nie bardzo? Dobra, to zrobisz do końca, to Ci powiem przez radio. Do końca zrobisz tą linię, a ewentualnie przed podmianą spróbuję Cię podmienić na lubelski szpital. Tam sobie przyjdzie Twoja zmienniczka, weźmie inne auto i Cię podmieni, a Ty zjedziesz do bazy. Dobra, ale lubelska szpital w kierunku Łukasiewicza, tak? Tak, oczywiście. Tym ostatnim kursem, który pojedziesz do podmiany, czyli ona nie pojedzie na Cieplińskiego, tylko Cię wcześniej tutaj podmieni. 2 przystanki. Dobra, wtedy czasy oczywiście spisać razem z tej podmiany, tak? Tak, dokładnie, a Ty sobie dopiszesz zjazd do bazy i zakończenie na bazie, tak jak Dobra, no to wtedy sobie wrócę warszawską, nie? I tam przez Krogulskiego. no tak, dokładnie. Dobra, to ja czekam na informację od Ciebie, mam odjazd. Dziękuję, bez odbioru. No, także słyszeliście, moi drodzy Państwo, rozmowę z dyspozytorem. Zaraz Wam wytłumaczę, o co mi chodzi, o co chodzi. Mówiłem o tym w poprzednim nagraniu, powiem Wam w tym. Ruszam z przystanku Miłocińska Pętla. Kolejny przystanek będzie to Miłocińska Szkoła. Więc tak, jesteśmy na pokładzie przegubowego Solarisa Urbino 4. generacji. Oczywiście jak to przegub, czyli 18 metrów. Wyposażonego w silnik marki DAF, sprzęgnięty ze skrzynią biegów marki CETEF. Miłocińska Szkoła. Mamy przystanek Miłocińska Szkoła. Przystanek zaliczony, jedziemy dalej. Otóż tak, rozmawiałem z dyspozytorem przed chwilą, zgłosiłem problem w tym autobusie. Rano, w ogóle to dzisiaj miałem pełnić służbę na autostanie CNG o numerze taborowym 977, ale czekała na mnie rano miła niespodzianka czekała na mnie miła niespodzianka z cyklu zmiana autobusu. Dostałem przegubowego Solarisa Urbino 4. generacji. Oczywiście była to dla mnie miła niespodzianka, ponieważ o 100 razy bardziej wolę jeździć przegubem niż autosamem CNG. I rano miałem problem z odpaleniem autobusu. Wczoraj ten autobus, czyli 1 listopada, dzisiaj 2 listopada, jeździł na linii cmentarnej, więc stał całą noc, a rano już nie odpalił. Więc zawołałem dyspozytora, żeby wysłał mi pogotowie techniczne w celu przywiezienia akumulatorów zewnętrznych do odpalenia autobusu. Jest taki specjalny wózeczek. W momencie, kiedy jest problem z odpaleniem autobusu na bazie, to oczywiście pogotowie techniczne z takim wózeczkiem przychodzi i autobus odpala awaryjnie. Znaczy awaryjnie, no z wykorzystaniem po prostu prądu z zewnątrz. Autobus odpalony, wyruszyłem z Pienin na linię numer 18. Właśnie wyjechaliśmy przed chwilą do Miłociński, jedziemy do Łukasiewicza i wyjechałem na miasto. Po czym zauważyłem, że na sterowniku nie mam ani pozycji GPS, ani nie mam sygnału GPS, ani nie mam globusa tak zwanego, czyli nie jestem w ogóle widziany w systemie,
ani na Maybasie, ani dla ZPM, ani dla dyspozytora. I zgłosiłem ten fakt do dyspozytora. Dyspozytor powiedział, że wyśle do mnie pogotowie techniczne. Na poprzednim kursie na Łukasiewicza pogotowie techniczne do mnie przyjechało. Oczywiście informatyk w autobusie pogrzebał, stwierdził, że to jest grubsza sprawa i będą próbować ogarnąć mi albo zmiennić sobie inny autobus, zmienniczka przyjdzie na kurs innym autobusem, przyjedzie na kurs innym autobusem i wtedy pasażerów przesadzimy do innego autobusu. Ja tym autobusem zjadę sobie na bazę. Ponieważ mieliśmy mieć podmianę na ulicy Cieplińskiego w kierunku Łukasiewicza, czyli przystanek Cieplińskiego 02, podmianę dyspozytor postara się ogarnąć na przystanku Lubelska Szpital, czyli na dwa przystanki wcześniej niż było to planowo. Ja oczywiście w tej chwili czekam na sygnał od dyspozytora. Słyszeliście rozmowę na początku filmu, że dyspozytor będzie próbował ogarnąć właśnie podmianę autobus dla zmienniczki i podmianę na ulicy Lubelskiej na przystanku Lubelska Szpital. W tym momencie opuszczam sobie przystanek do obrońców Poczty Gdańskiej Policja. Będę ruszał dalszą drogę do przystanku wyzwolenia ofiar Katynia. Następny przystanek wyzwolenia ofiar Katynia. Także ja się powiem Wam szczerze, że ja się cieszę z tego obrotu spraw. Może troszkę zdefektowany autobus. Chodzi tutaj o system, o elektronikę i tak dalej. Ale autobus mechanicznie i tutaj jeżeli chodzi o komputer pokładowy silnika i wszystko, tutaj autobus w zupełności sprawny. Jest tutaj problem tylko tak naprawdę z systemem informacji pasażerskiej oraz widocznością autobusu w systemie monitorowanym. Również pozycja autobusu nie jest widoczna dla tablic przystankowych, tak samo. Także tak jak Wam powiedziałem, ja czekam sobie w tej chwili na informację od dyspozytora, czy ta podmiana będzie dokonywana i ten autobus zapewne trafi najpierw na płytę postojową. Ja go odstawię oczywiście na płytę postojową, a następnie trafi on na warsztat, albo będzie czekał po prostu na ekipę fachowców z Mielca, czyli producenta sterownika z firmy RNG, ponieważ sterownik w tym autobusie jest jeszcze na gwarancji, więc oczywiście obowiązuje tutaj naprawa gwarancyjna. Ja jestem teraz w tej chwili na skrzyżowaniu ulic Ofiar Katynia, Alei Wyzwolenia oraz ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej. Czekam aż tutaj się auta z prawoskrętu Ofiar Katynia wygramolą, ponieważ one mają pierwszeństwo. I wjeżdżam sobie do zatoki Wyzwolenia Ofiar Katynia. Mamy tutaj dzisiejszą pracę z delikatnymi przygodami. Następny przystanek. Słyszeliście pewnie wyzwolenia gości. Jeżeli chodzi o głośność zapowiedzi, w tym momencie są one podgłoszone na maksa, na ile się tylko da. Po prostu głośnik, który wypowiada
te zapowiedzi przystankowe jest troszkę dalej od kabiny kierowcy, także wy tego pewnie nie słyszycie tak dobrze jak na przykład w Autosanie, gdzie ten głośnik, gdzie autobus jest krótszy i głośnik jest o wiele bliżej kabiny kierowcy. Więc co, podążamy sobie w tej chwili do wyzwolenia. Za moment będę wjeżdżał na przystanek wyzwolenia gości. Mówiłem w poprzednim nagraniu o prawdopodobnej kolizji na skrzyżowaniu Alei Wyzwolenia z ulicą z Aleją Generała Okulickiego. Moje przypuszczenia prawdopodobnie się potwierdziły. Następny przystanek Wyzwolenia Okulickiego. Samochody zjechały na pobocze, ale przyjechał również patrol policji. To co Wam mówiłem, że sprawa prawdopodobnie jest sporna i uczestnicy kolizji wezwali policję. Tak też się sprawdziło, policja właśnie przed chwilą nadjechała i w tej chwili będą oczywiście policjanci dochodzić, czyja jest wina i sprawa zakończy się postępowaniem mandatowym. Oczywiście jeżeli sprawca, według policji sprawca kolizji odmówi przyjęcia mandatu, to sprawa zostanie skierowana do sądu i mandat zostanie wtedy przyznany, ewentualny mandat zostanie wtedy przyznany sądownie. Mamy przystanek Wyzwolenia Okulickiego. Następny przystanek Wyzwolenia Warszawska. Kolejny przystanek Wyzwolenia Warszawska i teraz był przykład tego, co słyszeliście. Byłem jeszcze w zatoce przystankowej Wyzwolenia Okulickiego. Sterownik wywołał już kolejny przystanek. Każdy sterownik ma zaprogramowaną mapę przystanków, mapę każdej linii i mapę przystanków. Pozycję z każdego przystanku i pozycję każdego z przystanków na każdej linii. W momencie, kiedy nie ma sterownik nie ma sygnału GPS, czyli nie jest widziany dla satelity, jego pozycja autobusu nie jest widziana dla właśnie satelity, wtedy sterownik korzysta z pozycji zaprogramowanych. Wystarczy, że pozycja przystanków jest troszkę źle zaprogramowana, jest naniesiona troszkę za wcześnie na przykład, to sterownik nie będzie wiedział tak naprawdę, gdzie autobus jest i po przekroczeniu, dajmy na to, tych kilkudziesięciu metrów od tej pozycji, która była naniesiona pierwotnie, została źle naniesiona, wywoła następny przystanek. Ale tu ja się tym za bardzo nie przejmuję, ponieważ tutaj po prostu nie mam innej możliwości. Muszę tym autobusem dojeździć do końca zmiany i jeździć w taki, a nie inny sposób. I to tam za bardzo, że tak powiem, nie przeszkadza. Będzie to troszkę bardziej uciążliwe dla pasażerów, którzy na przykład nie będą mogli sobie kupić biletu przez internet, bo autobus nie ma łączności z systemem ZTM-u, czyli Zarządu Transportu Miejskiego. Wyzwolenia Warszawska. Następny przystanek Lubelska Ślina. Słyszycie, zatrzymałem się na przystanku Wyzwolenia Warszawska, a już został wywołany kolejny przystanek. Ponieważ troszkę pozycja przystanku jest naniesiona troszkę za wcześnie, prawdopodobnie u początku wjazdu do zatoki.
przystanku powinna zostać naniesiona nie u początku zatoki, tylko tak naprawdę u jej środka. Czyli na przykład na wysokości wijaty przystankowej. To jest na kilkadziesiąt metrów różnicy, a pozycja przystanku jest o wiele bardziej sprecyzowana. O wiele dokładniej sprecyzowana. Dobra, dojeżdżamy do skrzyżowania z ulicą Lubelską. Oczywiście skręcam w prawo w kierunku centrum miasta. A jeżeli chodzi o Przekuba, oczywiście powiem Wam szczerze, że jeżeli bym wiedział, że dzisiaj będę Przekubem jeździł, a o tym nie wiedziałem, ponieważ miałem mieć dzisiaj 12-metrowego Solarisa TNG, więc przygotowałem sobie zestaw do nagrywania w środku, bez obudowy wodoszczelnej. A tutaj niestety, bo ja się z tego cieszę, ale niestety nie wziąłem ze sobą uchwytu z obudową wodoszczelną, która umożliwiaby zamontowanie kamery na zewnątrz. Więc dzisiaj nagranie z Przekuba niestety ze środka, ale tak naprawdę takiego nagrania ze środka z Przekuba z dwóch kamer jeszcze nie było. To jest drugie nagranie, ponieważ to jest kurs powrotny realizowany tego samego dnia co kurs poprzedniego filmu, więc nic się nie stanie, jak oglądacie takie nagranie. Zjeżdżam sobie w tej chwili z ronda imienia Jana Pawła II. Wjechając po ulicę Marszałkowską. Mamy przystanek w tej samej nazwie, czyli Marszałkowska. Jestem w tej chwili opóźniony nieznacznie, bo tak naprawdę tylko 1,5 minuty. Jeżeli chodzi o linie przekubowe oraz o linie typu 18-19, linie, które jeżdżą po mieście, linie, które krążą po mieście, które robią kółka po mieście, jest to nieznaczne opóźnienie, naprawdę. No a tutaj mamy skrzyżowanie z ulicą Kochanowskiego, chyba po lewej stronie, nie pamiętam tego dokładnie. Kochanowskiego mieliśmy po lewej stronie, a ulicy Konopnickiej mieliśmy po prawej stronie. Uprzedza nas autobus linii numer 13. Jest to 12-metrowy Mercedes Vitaro pierwszej generacji dwulitrowy, oczywiście dieslowy, więc ten autobus ma o wiele łatwiej, jeżeli chodzi o wyjechanie pod górkę. My tu mamy większą masę. Do imienia Dmowskiego i wjeżdżamy sobie w ulicę Cieplińskiego, tak właściwie to w Aleję Łukasza Cieplińskiego.
lecimy już teraz w tej chwili bez żadnego opóźnienia. Tak naprawdę wystarczyło, że nie musieliśmy się zatrzymywać na światłach na Radzie Dmowskiego. Dobrze, opuszczamy swój przystanek. Oczywiście musiałem się tutaj troszkę bardziej wypuścić na sąsiedni pas ruchu ze względu na to, że przegub o wiele bardziej zachodzi. Ale tutaj było w miarę pusto, droga była pusta, więc sobie na to mogłem pozwolić. Kolejny przystanek będzie Tbilisi. Przed nami widzicie obecny odwrót grafika, a dawne zakłady graficzne, budynek dawnych zakładów graficznych. Dobrze, wszyscy pasażerowie podjęci. Oczywiście ci, którzy chcieli wsiąść. Ruszamy sobie dalej. Kolejny przystanek będzie przy ulicy Dąbrowskiego, czyli Dąbrowskiego Parku. Ostrożnie na ciągniku, ponieważ jest tutaj troszkę ciasno, bo po prawej stronie samochody zaparkowane, po lewej stronie samochody na sąsiednim pasie ruchu i trzeba po prostu stosować jazdę na tak zwane lusterka, czyli obserwować lewą, prawą stronę, czy się nic niepokojącego z pozycją autobusu nie dzieje. Prawdopodobnie dzisiaj po zakończeniu mojej pracy autobus ten nie będzie kontynuował dalszej pracy i zjedzie on na zajezdnię razem ze mną, czyli zakończy pracę razem ze mną. A tak jak mówiłem, moja dzisiejsza zmienniczka, ponieważ jest to kobieta, przyjedzie na podmianę nie samochodem osobowym, tak jak zapowiadała, że przyjedzie, ponieważ dzień wcześniej napisała do mnie, czy wezmę jej auto na podmianę. W sensie, że ona by przyjechała na przystanek podmiany, na którym mieliśmy robić podmianę swoim autem osobowym, a ja to auto osobowe zabrałbym na zajezdnię. Będzie musiała przyjechać na zajezdnię i z zajezdni pojedzie autobusem na podmianę. Dąbrowskiego Park. Mamy pierwszy przystanek na ulicy Dąbrowskiego, czyli Dąbrowskiego Park. Trzecie drzwi mi się nie zamknęły, pomimo wciskania przycisku.
sygnalizacja świetlna i skrzyżowanie z ulicą Zofii Chrzanowskiej. Dostojnie, powolutku zaczynamy się toczyć w kierunku dalszego przystanku, kolejnego przystanku, do Dąbrowskiego, Komenda Wojewódzka Policji. A dlaczego powiedziałem dostojnie i powolutku? Ponieważ przegub ma taką specyfikację jazdy, że przegubem się nie pędzi. Przegubem nie da się pędzić za bardzo. To jest masa, to jest długość. Przegubem jeździ się dostojnie, rozpędza się powoli. I tak samo powolutku się hamuje. Oczywiście z wyprzedzeniem, tak jak każdym samochodem, pojazdem gabarytowym. Ale przeguby mają to do siebie, że tym autobusem nie da się jeździć szybko, tym autobusem jeździ się dostojnie. Po prostu tak jakbyście na przykład mieli, nie wiem, iść na przykład do ślubu, wprowadzać swoją przyszłą małżonkę przed ołtarz, po prostu sprzed drzwi, sprzed drzwi kościoła. To tak samo jest tutaj, tak samo idziecie do ołtarza dostojnie, to tak samo przeprowadzicie dostojnie przeguba. Ja wam powiem, że ostatnio mam bardzo rzadko okazję prowadzić właśnie Urbino 18, więc każdy dzień spędzony za kółkiem tego autobusu jest dla mnie po prostu udanym dniem i cieszę się z tego powodu, bo nie ukrywam, że ze wszystkich autobusów spod szyldu MPK Rzeszów najbardziej przypadł mi do gustu właśnie Urbino 18 i tym autobusem najbardziej lubię jeździć. Mamy skrzyżowanie z ulicą Wicentego Pola. Właśnie samochody z Wicentego Pola mają zielone światło. Czekamy na swoją kolej. Ja się tak zastanawiam, dlaczego ten samochód z naprzeciwka skręcił z Wicentego Pola do Dąbrowskiego i czeka. Nie wiem, nie rozumiem tego. Była to kobieta na obcych tablicach rejestracyjnych. No ale tak naprawdę sygnalizacja świetna w Rzeszowie niczym się nie różni od tej na przykład we Wrocławiu, bo domniemam, że kobieta była gdzieś z okolic Wrocławia, ponieważ jej samochód miał tablicę WB, czyli nie wiem, może gdzieś jakiś Wrocław. A propos rozmowy z dyspozytorem z początku nagrania, zgłoszę się do dyspozytora na gdzieś pod koniec mojej pracy, gdzieś nie wiem, na ostatnim kursie, żeby się upewnić, czy aby na pewno podmiana zostanie zrealizowana na zasadzie ludzi, czy autobus zostanie, czy podmiana zostanie zrealizowana na zasadzie autobus za autobus, a ja ten autobus zabiorę na zajezdnię. Teraz użyję wyjątkowo przyzwolenia. Co by troszkę tutaj pourozmaicać wciskanie tych guziczków dla was na nagraniu. Ponieważ ja wiem, że tygryski lubią najbardziej wciskanie guziczków w autobusie. Następny przystanek będzie już na ulicy Powstańców Warszawy, którą za moment będę skręcał, właściwie to w tej chwili. Będzie to Powstańców Warszawy Dąbrowskiego. Jak widzicie,
Tak jak widzicie, zakręty pokonywane dostojnie, powolutku, bez pośpiechu, bez gwałtownych ruchów. Mamy 10 sekund do odjazdu. Na poprzednim skrzyżowaniu, zanim przejechaliśmy przez światło, miałem 2,5 minuty opóźnienia. W tej chwili mi się to opóźnienie zniwelowało, ponieważ do każdego rozkładu jazdy są też wliczone czasy spędzone na czerwonym świetle na sygnalizacji świetlnej. Jeżeli się uda przejechać zielone światło bez zatrzymywania się na sygnalizacji, to fajnie, tylko że trzeba później swoje na przystanku odczekać. Mamy przystanek pod końcem Warszawy Politechnika. Linia numer 18 jest linią, która przejeżdża całą długość powstańców Warszawy. Począwszy od skrzyżowania z Aleją Batalionów Chłopskich, skończywszy na skrzyżowaniu z Aleją Armii Krajowej. Następny przystanek powstańców Warszawy Stadion. Na pewno słyszeliście, kolejny przystanek powstańców Warszawy Stadion. Puściłem tutaj samochód jadący z poprzecznej ulicy, ze względu na to, że i tak musiałbym się zatrzymać, więc nie robi mi to różnicy. No, teraz dostałem komunikat od komputera, że za szybko wcisnąłem pedał gazu, ponieważ w tych szczegółach Urbino 18 jest też taki myk, że przed wciśnięciem, po odpuszczeniu pedału hamulca trzeba chwilkę odczekać, żeby wcisnąć pedał gazu. To samo jest na zasadzie hamulca przystankowego. Tutaj trzeba troszkę wcześniej troszkę odczekać po odpuszczeniu hamulca przystankowego, żeby móc wcisnąć pedał gazu. Mam minutę do odjazdu, więc chwilkę sobie odczekam. Pół minuty, więc ruszamy. Następny przystanek powstańców Warszawy Dom Studenta. Kolejny przystanek powstańców Warszawy Dom Studenta. Będzie to przystanek 18 z 25. Czyli takie 3/4 trasy mamy już za sobą. Bardziej 2/3 niż 3/4. Autobus linii 26. Wczoraj na przykład na tej linii jeździł przegubowy Solaris Urbino 18, taki jak ja dzisiaj jeżdżę, ze względu na to, że 26 kończy przy cmentarzu
mają koniec swojej trasy właśnie przy cmentarzu przy Cienistej. Dzisiaj na tej linii jeżdżą autobusy 12-metrowe, zazwyczaj tą linię obsługuje tabor 10-metrowy, ale ze względu na to, że dzisiaj jest 2 listopada i dzień zaduszny, to też zauważyłem, że w linii numer 26 jest dużo pasażerów. Wszystkie miejsca siedzące zajęte oraz miejsca stojące. Nie wszystkie, ale tam dużo pasażerów na miejscach stojących się znajdowało. Mamy przystanek po stacji Warszawy do Studenta. Dobrze, że popatrzyłem na sterownik, ponieważ mam minutę 20 do odjazdu. Takie przyspieszenie niestety jest już karane. Więc dobrze, że popatrzyłem na sterownik i jeszcze się w porę zdążyłem zatrzymać. Dobrze, wyruszyłem sobie. Kolejny przystanek będzie to po stacji Warszawa Graniczna. Widzicie, w momencie kiedy ja miałem te minuty 20 i bym sobie odjechał, to 4 pasażerów, która jeszcze zdążyła w tym czasie wsiąść do autobusu, już by miała problem i prawdopodobnie mogliby wysłać na mnie skargi do Zarządu Transportu Miejskiego za wcześniejszy odjazd. Warszawa Graniczna. Mamy przystanek po stacji Warszawy Graniczna. Jestem już opóźniony o pół minuty, także nie patrzę znaczy popatrzyłem na czas, ale wziąłem kogo miałem wziąć i po prostu od razu odjeżdżam. Kolejny przystanek będzie to ostatni przy powstańcu Warszawy, czyli powstańcu Warszawy Sikorskiego. Warszawy Sikorskiego.
Słyszę, że tutaj pasażerowie próbują kupić bilet elektronicznie poprzez kartę płatniczą. Cały czas tu pikają odmowy, brak połączenia z internetem. No, ale niestety jest to niemożliwe. Oczywiście ponowne próby również będą kończyć się niepowodzeniem, ponieważ, no, tak jak mówiłem Wam w trakcie tego nagrania, jest tutaj problem z łącznością z systemem oraz problem z pozycją, z łącznością z satelitą, pozycją GPS. Wjechaliśmy w Aleję Sikorskiego, kolejny przystanek będzie Sikorskiego Katedra, jedyny przystanek na trasie linii numer 18 przy Alei Sikorskiego. I mamy czerwone światełko. Mamy przystanek Sikorskiego Katedra. Kolejny będzie już przy Alei, przy ulicy Łukasiewicza, jak i wszystkie inne do końca trasy. Ponieważ przy Łukasiewicza linia numer 18 ma swój koniec. Pierwszy z tych przystanków będzie do Łukasiewicza Sikorskiego. Także zajmuje sobie w tej chwili pas do skrętu w lewo. Za moment będę zjeżdżał z Alei Sikorskiego. I pierwszy przystanek Łukasiewicza Sikorskiego. Kolejny będzie do Łukasiewicza Zimowic. Łącznie z Łukasiewicza Zimowic zostały nam 3 przystanki do końca. Jeżeli się uda, a domniemam, że jak dojdzie do podmiany na ulicy Lubelskiej z moją zmienniczką, która przyjedzie innym autobusem, to jeżeli się uda, nagram Wam jeszcze bonus w postaci przejazdu technicznego z Lubelskiej Szpital w kierunku miasta do bazy. Trasą, którą rzadko naprawdę się jeździ, bo rzadko są sytuacje na zasadzie
uszkodzony autobus czy problem ze sterownikiem. Ale jeszcze zobaczę, jaka będzie decyzja dyspozytora, bo mam czekać na informację. Przedostatni przystanek Łukasiewicza Tumińskich. Gdzieś tu jest stop w autobusie wciśnięty przez przypadek prawdopodobnie, ale nikt nie wysiada, ponieważ nikt drzwi nie otworzył. Więc jedziemy sobie do ostatniego przystanku. Będzie to przystanek Łukasiewicza Pętla. Mamy samochód zaparkowany na chodniku. Jest zbyt mało miejsca, więc muszę poczekać na swoją kolej, żeby to auto ominąć bezpiecznej odległości oczywiście. Mając na uwadze, że przewód zachodzi, muszę sobie wziąć troszkę więcej miejsca na wyprzedzenie tego samochodu. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu, ponieważ trasa naszej podróży dobiega końca. Wyczekujcie kolejnych, ponieważ one na pewno będą się pojawiać. A póki co ja Wam dziękuję bardzo za naszą wspólną podróż. Życzę Wam miłego dzionka, miłego wieczoru, w zależności kiedy Wy to oglądacie. I trzymajcie się, hejka.